Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zrobimy sobie jeszcze jednego nowego save'a, by mieć na wszelki wypadek. I ruszamy do bitwy o zaporę Hoovera. No dobra, skończmy to. Do boju. Zatem, moi drodzy, do boju. Mam mój ulubiony pancerz wspomagany. I gdzie mam się udać? A, czyli muszę je tędy przebijać. Może by wziąć nieco większy kaliber ze sobą na przykład. Coś się spieprzyło. To możemy wypieprzyć. A, tego nie mogę wyrzucić w ogóle. Powiedzmy to. Dobra, strawnik, GRK, ich zostawiamy, strzelamy tylko do legionistów. Okej, kim wy jesteście? Jesteście centurionami. I jaką broń macie? Oczywiście broni po was nie będę zbierał, ani innych tego typu śmieci, tylko jestem ciekawy. Bum! Jeden centurion spadł. Jeden centurion leży, ile jeszcze ich? Kolejny centurion leży, ile jeszcze ich? I czy kolejny centurion będzie leżał? To jest pytanie moje. Tak, centurioni, najbardziej elitarna piechota Legionu właśnie leży. Porwnięta, wy macie marksman karabiny, jeżeli chodzi o broń. A co to jest? Na 5,56. Spoko. Raczej nie. Weźmy sobie chemię. Steampack, władujmy sobie i mamy 400 zdrowia. Dużo. O, już widzę, że strzelają do mnie. Elitarni legioniści. Czyżby rzucili na mnie elitarne oddziały? Bum. No to bum. I obrywacie, coś mi się tak zdaje. Mocno, panowie centurioni. I to bardzo mocno. I mam tutaj przejść, zdaje się, czy mam tutaj wejść? O, to jest pytanie. Tak, mam tutaj wejść. W każdym razie tak mi pokazuje gra na mapie. Dobra, wyleczymy się może steampackami. Tak, na wszelki wielki. I gdzie mam się teraz udać? Winda do Hoovera dam offices. Czy to tu? Tak, tutaj. Dobra, więc zróbmy to, co mamy do zrobienia, moi drodzy. Otwórzmy. My drzwi i teraz którędy? Chyba nie tędy. Teraz musimy się tutaj jakoś przedostać.
I chyba w drugą stronę, moi drodzy. Tu. Teraz tu widzę porwnięci nieźle są. Ojej. Bo się tym przejmę. Bo jeszcze się tym przejmę. Spadaj pan. Tutaj? To? W tym miejscu. Tak, to w tym miejscu. Zainstaluj moduł przekierowujący. The override module is functioning properly. I'm rerouting power to the Securitron vault at the fort as we speak. I just need you to head over to the East Power Plant and manually activate the switch. When you return topside, I think you'll see that my Securitron army is a little more than the Legion was prepared to handle. Oh, and before you go, grab that printout spooling from the console here. Those papers set the terms for the NCR's unconditional surrender. I thought you might enjoy the honor of presenting them to the NCR's commanding officer once the Legion has been defeated. Cheers. Czy gdzie są te rozkazy poddania się? Rozkazów poddania nie ma się. Chyba dostaliśmy to w notatki, tak? Fajny smaczek. Ale pokażę wam to. Wolnej strefy ekonomicznej Nowego Vegas. Wygras jako Atlas zbuntowany, domagam się tego, żebyście spierdalali. Dobrza robota, panie prezesie! Na mapie okolic powinniśmy się kierować dokładnie w drugą stronę. Powiedzmy, że tędy. Dobra, olewamy tych kolesi. Nie chcę zabijać żołnierzy RNK i przelewać ich krwi nadaremnie. Więc, moi drodzy, wolę... O! Tu jest to, więc to odpalmy od razu. Włącz. I teraz gdzie mamy wyjść? Gdzie jest wyjście? Wyjście jest mniej więcej w tę stronę, w którą było napisane exit. Olejemy tych tutaj kolesi. Nie chcę zabijać żołnierzy RNK. Mimo wszystko nie chcę, byłoby mi bardzo przykro, gdybym musiał to zrobić. Więc sami nie wiecie, jakby mi było przykro wtedy. I wyjście. O, jest! Enklawa! Jest! Moi kumple przyszli. Dobra, tylko postarajcie się nie zginąć. Dobra, więc od razu udajmy się... Oho, jest bombowiec boomersów. I
wszystko jebło, moi drodzy. A zwłaszcza żołnierze RNK, inaczej żołnierze Legionu jebli. I ktoś tutaj mocno wali plazmą. Dobra, i czyżby tutaj było przejście do obozu legata? Chyba tak. Bo ten wskazuje mi, że mam się udać. No, to tutaj robimy rozpierdziel. Musimy albo zabić legata, albo skłonić go do wycofania się. No cóż, legat jest na tyle groźnym kolesiem, jest brutalem, więc myślę, że moi drodzy, że najpierw zażyjemy sobie steampack. O, dziękuję, że legata akurat zabijemy, a tego z Legionu postaramy się wypuścić. Pretoriani. Nie przeszukuję ich chciał, bo po co, i tak mam wiadro amunicji ze sobą, więc... Okej, kolejny członek pretoriańskiej ochrony do rozjebania. Okej, tutaj kolejny. Dzień dobry. I jeszcze jeden. Dzień dobry. I do legata chyba tędy, tak? Dobra, więc najpierw szybki save all, quick save. Czy jeszcze ktoś mi na tyłach cokolwiek chce zrobić brzydkiego? Chyba nie. I legat Lanius, pod wschodu. An envoy of Vegas, yet you carry yourself for battle. If so, you cannot truly be of that city of cowards. Cóż to, Cezar wydaje rozkazy za światów? Caesar's will is the will of the Legion and the West. All beneath the flag of the Great Bear exist to test the strength of the Legion. The West shall fall as the East. Fuck you, zaraz cię zapierdolę. To the setting sun shall bear the mark of the Legion. Fajna maska. Przychodzę cię zabić. Tu kończy się ekspansja Legionu. Enough words then. Let our strength settle this. Mam pełno punktów VAT, panie legat. Czy jesteś pewien, że chcesz się z tym zmierzyć? Okej, dwóch pretorian, więc będzie ciężko, ale damy radę, moi drodzy. Trzeba zabić tylko legata Laniusa. A, pretorianie też tutaj są, widzę. I legat Lanius mi spierdziela, chyba. Gdzie jesteś, panie legat? O, tu jesteś, dzień dobry. Oj. I chyba to by był koniec bitwy, moi drodzy. To, moi drodzy, panowie weterani Legionu i infa hołoto. To chyba koniec bitwy. O, i jak mi smutno, dobra, save all. Czy ktoś do mnie jeszcze strzela? A, pretorianie, którzy się nie poddali. Dobra, chemia, steampaki. Pretorianie z osobistej ochrony się nie poddali, więc
Pora sprawić, żeby się poddali. Okej. Myślę, że to ich skłoni do poddania się, do kapitulacji. I kto do mnie jeszcze tak strzela? I mi zdrowie zbija. Dobra, myślę, że możemy się stąd zabierać. Skoro zabiliśmy legata, bitwa jest wygrana. Jakby to powiedzieć, nikt tu po nas. No już! Ile tych kulek we mnie będziecie ładować i ładować? Jeszcze czeka mnie inna bitwa, więc w dupę mnie pocałujcie. Ogólnie chcę stąd wyjść. Kurwa, to ja muszę was wszystkich zabić. Chyba wtedy się respawnujecie co chwila. I co, zabiło mnie czy jego? O. A, dobra, ty tu wszedłeś. Spoko. Caesar on the cross. Been a long time since I've seen the kind of work you've laid down today. A damn long time. And the screams of those Legion bastards as they kick dirt running east like a choir of angels to my ears. Speaking of, that crazy light show over the fort? What the fuck was that? Some kind of thumb of God you called down? Amazing. Fucking amazing. Could use 100 of you. Just scatter you over the east like jacks. Give those plum fucks the what for. Nie zdobyłem wam zapory dla ciebie, generale. Zdobywam ją dla Vegas. Vegas? What, the families? Or house? You're talking about house. What is this Brahmin shit? I'm not getting the feeling we're all about to sing Kumbaya here. Mam przy sobie warunki twojej kapitulacji. What the hell are you talking about? What is this? The free economic zone of New Vegas? What the hell does that mean? Oh, wait, here we go. It's NCR's immediate withdrawal. Withdraw? Like fucking hell we're withdrawing. We just held the dam. We didn't do it to let it go. This paper of yours isn't fit to wipe my ass. If you think after all that's happened, I'm going to grab my ankles and take it like the Legion. Warunki są dobre. Odrzucenie ich nie byłoby w twoim interesie. You know I won't surrender the dam. And certainly not to the ghost man of Vegas and his new right hand of the week. Zrobisz tak, bo alternatywa jest o wiele gorsza, nie przynajmniej się żadnych korzyści. Zupełnie jak RNK. We held this place for years. Kicked one-legged out of here so hard Caesar burned him to a crisp. It's our post. We've fought for it. I'll fight for it again today. If you're looking to convince me otherwise, you better have a lot more reasons than you just telling me to go. Sam fakt, że z tobą rozmawiamy, już wiele mówi o twoim nastawieniu do walki ze mną. True. Guess I'm a little too used to seeing Securitrons in Vegas to think they'd turn and be bad news. And I know how bad they can get. Look, house, Vegas, it's pretty. Got you blinded a bit maybe. But NCR's got perks too. Think about it before you sign on with him. And if you say no, keep in mind what that means. NCR may have its problems, but when we're riled, watch out. Nie, generale, po prostu pamiętaj o moich słowach. Nasza rozmowa dobiegła końca. Well,
At least I can talk to you unlike that bastard Caesar and his plate-faced general. It'll do. Guess sometimes you get the bull, other times you get the horns. Still, at least some lives got saved this day. O, dzień dobry, panie House. Wreszcie masz pan normalną twarz. You know, I've had thousands of employees in my time. Few met my expectations. Fewer still surpassed them. Your performance has been nothing short of spectacular. If I have need for a specialist of your stripe again, I'll know just where to turn. Back to Vegas, shall we? I really should do something about that monorail with all the new resources at hand. I can make sure it not only runs, but runs on time. Always bothered me, the imprecision. No need to worry about the general, by the way. He'll be held responsible, publicly disgraced. 36.5% probability of suicide, by my estimate. Kimball won't be able to save him. He'll be too busy getting thrown out of office. But less than a 3% chance of suicide, mind you. Vegas might see a dip in revenue for a few months, half a year. But soon enough, the tourists and their money will be pouring in. Vegas will be a shining jewel in the middle of the desert, an oasis of light, a beacon to show mankind the way to the stars. This is just the start, you see. This is where it all begins. And so the courier who had cheated death in the cemetery outside Good Springs cheated death once again, and the Mojave wasteland was forever changed. Mr. House's Securitron army took control of Hoover Dam and the Strip, pushing both the Legion and the exhausted NCR out of New Vegas. Mr. House continued to run New Vegas his way, a despotic vision of pre-war glory. The streets were orderly, efficient, cold. New Vegas continued to be the sole place in the wasteland where fortunes were won and lost in the blink of an eye. The courier, fair and kind-hearted to those in the wasteland, ensured that Mr. House would keep New Vegas stable and secure for future generations. Mr. House afforded him every luxury at his disposal in the Lucky 38, out of gratitude and a quiet sense of pride for his choice in lieutenants. Tabitha and Rhonda went east, through Caesar's land. Occasionally, tales of their exploits found their way back west, though few believed them. Eventually, the stories concerning the duo were collected and published, and proved to be quite popular with children. Convinced that his time as a gunslinger was past, Raoul made peace with the idea of growing old. After traveling with the courier for a time, he retired and settled down in outer Vegas, where he would spend his days fixing ancient machinery. Mr. House showed little interest on the boomers, who eventually began venturing out to Nellis to meet and trade with travelers. Buried beneath tons of rubble, the Mojave chapter of the Brotherhood of Steel was no more. Those few who were outside the Hidden Valley bunker when it was destroyed settled into new lives, or headed west to find a new chapter to join. Their leaders destroyed by the courier, the fiends scattered throughout the wasteland. Without the organization of Motor Runner, Cook, Violet, and Driver Nephi, they were easy prey. Arcade was outraged by Mr. House's power play following the defeat of Caesar's Legion at Hoover Dam. Though he remained in Freeside for a short time after the Securitrons established widespread control, he eventually traveled back into NCR territory. Disillusioned with the followers of the apocalypse, he settled down in the outskirts of the Boneyard, where he worked happily as a family doctor. After Mr. House gained control of New Vegas, he sent a Securitron to Good Springs as a token of appreciation for helping the courier. Victor was a mixed blessing, however, as he continually monitored the town for Mr. House. In the years following the destruction of Cassidy Caravans, NCR used evidence of the plot to blackmail the Crimson Caravan and the Van Graffs. NCR enacted strict trade laws with little resistance, strengthening their supply lines and their position in the Mojave. Cass lived to see Hoover Dam in its old world glory, humming with power the likes of which the Mojave had never seen.
Vegas burned brighter than ever. Securitrons filled the streets, and Cass's heart skipped, just a little. Her last words were to the dam, and to herself. We were going full speed ahead, but facing backwards the whole time. After their suicidal last stand at Hoover Dam, the Great Khan ceased to exist as a tribe. The few surviving members dispersed, joining up with other tribes and gangs across the Mojave, and quickly forgot their heritage. Thanks to the Courier and Lily, a cure for the Nightkin's schizophrenia was found shortly after Dr. Henry's experiment concluded. Nightkin and other super mutants in the wasteland flocked to Jacobstown, and the town became known as a haven where a mutant could find peace. Lily continued to take her medicine at half doses, and although she remembered her grandchildren, her mind remained muddled and confused. Eventually, she parted ways with the Courier and traveled west, seeking the remnants of her past. Flush with his victory, Mr. House sent Securitrons into Freeside, thinking to increase his control over the area. When fighting broke out, the Kings fought valiantly, but were no match for the armored killing machines, and were wiped out to the last man. After Ray's brain was transplanted into Rex's cybernetic body, it took Rex some time to adjust to the old scrapyard dog's memories. Eventually, Rex's mind settled peacefully, melding his own memories with that of long travels with old Lady Gibson. Shaped up by the Courier's advice, the Misfits distinguished themselves during the Legion's attack on Camp Golf. Mags was finally promoted to sergeant, and the rest of the Misfits received an official commendation. They continued to serve with distinction for many years. Though Novak was a low-priority target for the Legion, many of Novak's citizens died in its defense. In the weeks that followed, several bright followers returned to Novak to help restore its defenses, allowing it to remain independent of NCR. After Hoover Dam, the leaderless powder gangers at the correctional facility vanished into the wastes, leaving the prison empty. The correctional facility became another abandoned ruin in the wasteland, its carcass occasionally picked over by enterprising prospectors. After the majority of the Vault 19 powder gangers joined the Great Khans, the weaker members scattered throughout the Mojave wasteland. Though a few managed to erase their past, most never survived the journey. Prim Slim proves to be an able-minded, if not able-bodied, sheriff for Prim. And due to his slow speed, some crooks get away without a scratch. But Prim continues to prosper under his watchful, robotic eye. Despite distinguishing themselves during the Second Battle of Hoover Dam, the Rangers' victory was short-lived due to the Courier's interference. Chief Hanlon personally directed the evacuation of the Rangers to Mojave Outpost as they fell back into NCR territory. Bitter over the waste of life in the Mojave, Hanlon stepped down from his post. After a campaign in which he denounced Oliver's and Kimball's hawkish, imperialist ways, Hanlon was elected as the Senator of Reading. After their bold arrival at Hoover Dam, the remnants disappeared as quickly as they came. Legends of their power spread throughout the Southwest, a reminder of why people once feared the sight of vertibirds in the sky. And so the Courier's road came to an end, for now. In the new world of the Mojave Wasteland, fighting continued, blood was spilled, and many lived and died just as they had in the old world. Because war never changes. I tak oto, moi drodzy, kończy się Fallout New Vegas. Tak oto kończy się jedna z najgenialniejszych gierek, jakie kiedykolwiek powstały. No cóż, spędziłem w tej grze masę godzin, to jeszcze nie jest koniec, bo jeszcze będę chciał przeinstalować sobie grę, wywalić wszystkie modyfikacje i jeszcze przejść dla was
DLC, bo DLC mi przez ilość modów nie działają i się nie wczytują poprawnie. No nic, trudno. W każdym razie jak na razie jest 10 z 10. Zakończenie było takie złożone, ponieważ ja wykonałem praktycznie wszystko w grze, każdy quest pomocny. A wiele questów pomocnych, jak widzieliście, miało wpływ na to, co ujrzeliśmy po zakończeniu gry. I moim zdaniem zakończenie było bardzo dobre. Wręcz epickie. I fakt, że nasze działania na bieżąco miały wpływ na kształt zakończenia, to co ujrzeliśmy na końcu, był wręcz epicki. Co jest lepsze, Fallout 3 czy Fallout New Vegas? Teraz, po ukończeniu de facto głównej części gry, zostały mi jeszcze DLC na przystawki. Muszę powiedzieć, że jak dla mnie Fallout New Vegas jest nieco lepszy od Fallouta 3. Dlaczego? Ponieważ przyjrzyjmy się zakończeniu. Tutaj mamy zakończenie zdeterminowane przez ciągłe nasze akcje przez całą grę. Czyli innymi słowy, nawet wykonanie określonych questów pobocznych może mieć wpływ na zakończenie i to jest tak zwany czynnik decydujący. Oprócz tego mapa jest większa, questów jest więcej, wszystkiego jest więcej. Ale właśnie, moi drodzy, chyba ta rzecz z samego zakończenia jest tą kroplą, która wlana do czary jest w stanie ją przepełnić, moi drodzy. I właśnie dlatego, ze względu na zakończenie, Fallout New Vegas jest lepszy od Fallouta 3. Jak dla mnie, dycha. Genialna gra, która daje masę świetnej zabawy, można zwiedzać te pustkowia, zwiedzać i człowiekowi się to nie nudzi. To jest to po prostu słowie tak fascynujące, jak nie wiem. Genialna gra, genialny sandbox, 10 na 10, moi drodzy. Do zobaczenia w DLC, cześć, trzymajcie się.